5 czerwca 2026 roku. Dzień, w którym w Górniczej Dolinie dokonano w kwestii transportu przełomu na miarę złączenia dwóch żuków dupami i wsadzeniu ich na tory. Chodzi oczywiście o umożliwienie jazdy na ścierwojadzie, dotychczas będącym jedynie postrachem niskolewelowców oraz źródłem pożywnego pokarmu w pierwszych godzinach gry. Jako że sam koncept jazdy na ścierwojadzie jest nieco absurdalny, od razu rozpalił we mnie ochotę na przerobienie tematu na krótką animację. Byłem dopiero kilka dni po wrzuceniu 3. epizodu Gotuka, więc nie chciałem się porywać na coś większego. Zależało mi, by zrobić to jak najszybciej. Dodatkowo postawiłem sobie wyzwanie, by kończyć ją w 3 dni. Oczywiście absolutnie nie chodziło mi o to, aby podpiąć się pod hype wywołany przez premierę remake'u. Wcale. Plan w zamyśle był świetny. Narysowanie kilku teł, zrobienie skomplikowanych animacji tak, by mieć nieco ponad minutę materiału oraz szybki montaż przy zbliżającym się weekendzie brzmiały jak kaszka z mleczkiem. Prawda? Jak się możecie spodziewać, Inos miał dla mnie inne plany, a sam proces tworzenia rozciągnął się na ponad tydzień i wypełniony był frustracją. Głównie wynikającą oczywiście z pośpiechu i chęci sprostania postawionemu sobie wyzwaniu. Proces tworzenia teł i animacji nagrywałem. Planowo w celu wrzucenia kolejnego timelapsa, którego z ciekawością obejrzy 5 osób. Jednak po tym trefnym tygodniu stwierdziłem, że przekuję ten materiał w coś innego. Opiszę w nim pokrótce proces tworzenia oraz moje ogólne refleksje, ponieważ jestem człowiekiem pokornym i staram się zawsze wyciągnąć jakąś naukę, nawet z tych mniej przyjemnych wydarzeń. Spróbuję też przemycić ogólne informacje o wykorzystywanym przeze mnie oprogramowaniu. Może komuś się przydadzą. No i przyzwyczaję was, i siebie w sumie też, do mojego głosu. Zgodnie z wynikiem ankiety, słowo się rzekło i odpalam w najbliższym czasie live'a z rysowania 4. odcinka Gotuka. No, to tyle słowem wstępu. Zaczynajmy. Standardowo zacząłem od narysowania teł w programie Clip Studio Paint. Jest płatny, ale w promocjach, które pojawiają się kilka razy do roku, wersję Pro można dostać w fajnych pieniądzach. Jest też droższa wersja X, ale do samego rysowania teł nie oferuje nic szczególnego. Program ma rozwiniętą społeczność oraz zintegrowany portal, z którego można pobierać pędzle, materiały oraz inne fajne rzeczy. W większości są one darmowe. Dla takiej leniwej kluchy jak ja to wybawienie. Po co mam bujać się z rysowaniem kamienia, skoro jest pędzel, który rysuje kamienie? A pędzel rysujący drewno to już w ogóle topka. Świetnie nadaje się do tworzenia tekstur kamienia, mógłbym rzec, że gładzi też grzechy świata. Wracając do samych teł. Nie planowałem robić ich dużo, ponieważ w odróżnieniu od rysowania standardowych odcinków Gotuka nie wzorowałem się ściśle na lokalizacji z gry tak 1:1. Miałem więc lekką dowolność co do tego, co znajdzie się w tle danej sceny. Reasumując, tworząc jedno tło, mogłem umiejętnie wykorzystać je w kilku scenach. Zobaczcie to zresztą na nagraniu, gdy już przejdziemy do Open Toons. Tła, które planowałem to droga bezimiennego do Kochsela, wzgórze, na którym stoi dom owego cienia, trawę z widoku z góry, okolice chaty Kochsela z widokiem na góry, kolejny widok na góry oraz tamę w nowym obozie wraz z czadową teksturą tafli wody. Z niektórymi bujałem się mniej, z niektórymi bujałem się więcej. Wiadomo, sama trawa jest o wiele łatwiejsza do ogarnięcia niż cholerna tama. O niej jeszcze później. I myk. Po około 8 godzinach miałem ogarnięte tła. Zmęczenie nieco dawało się we znaki, ale stwierdziłem, że skoro jestem już rozpędzony, zacznę od razu animować. Przechodzimy do Open Toons. Jest to darmowy, open source'owy program do animacji 2D. Ogólnie fajny, ale ma swoje bolączki. Jednak do amatorskiego zastosowania jak znalazł. W tej scenie wykorzystałem animację chodu z epizodu 3. Gotuka, wprowadzając jedynie dodatkowe klatki na kichnięcie oraz błędy graficzne, na które natrafiłem w remake'u i chciałem odzorować. Gotowy chód oszczędził mi mnóstwo pracy. Lekcja pierwsza. Warto tworzyć sobie asety, które w łatwy sposób można wykorzystać w późniejszej pracy. Podczas rysowania teł do epizodu 4 zgromadziłem dużą bibliotekę tekstur oraz gotowych elementów, np. domków w nowym obozie, które ponownie wykorzystywałem w kolejnych tłach. Wracając jednak do sceny pierwszej, kombinowałem coś jeszcze z rozmyciem tła, ale stwierdziłem końcowo, że nie za bardzo to jednak pasuje i temat olałem. Przeszedłem do sceny kolejnej.
Tu temat też był prosty. Bezy idzie, Bezy coś widzi, Bezy widzi pieska, piesek podbiega i puszcza oczko. Samo rysowanie nie było kłopotliwe. Bardziej w kość dało ustawienie krzywych ruchu poszczególnych elementów. I na tym kończy się dzień pierwszy. Byłem dumny ze swojego wysrywu i już w myślach planowałem dalsze prace w kolejnym dniu, nieświadomy jednak, jak złośliwość rzeczy martwych oraz własne nieogarnięcie mogą być brzemienne w skutkach. Dzień drugi tworzenia rozpocząłem od odpikselowania Dandiego i szybkiego kursu, jak mniej więcej narysować psa/wilka. A jak się rysuje psa/wilka, to trzeba mu doanimować drapaniem po brzuszku. Zostało tylko dorysować kolejne klatki, by Dandy w miarę płynnie gibał się w rytm drapania. Niestety, Bezy nie był gotowy na to, że Dandy dziabnie pierwszy. A kto umarł, ten nie żyje i widzi ekran końca gry. Kopiowanie na poziomie blisko wystarczająco. Kolejna scena też była prościutka. Trzeba było tylko ojojać bolące miejsce oraz być zaskoczonym przybyciem Kochsela na ścierwojadzie. Do tego mały blur tła i można lecieć dalej, co nie? Takiego wała gajdaniarzu. Chcąc dodać kolejne tło, zauważyłem interesującą rzecz. Wszystkie, które narysowałem wczoraj, wyparowały z dysku. Nie było projektów, nie było plików PNG, kosz czysty, a foldery tymczasowe puste jak mój portfel przed 10. Nie wiedziałem, czy to klątwa Microsoftu, czy raczej sam w twórczym rauszu usunąłem permanentnie te pliki. Zrobiłem więc rozeznanie sytuacji w celu określenia wielkości dupy, w jakiej byłem. Wszystkie tła zaciągnięte wczoraj do OpenTools zachowały się tam, więc miałem ich niezależną kopię. Brakowało widoków na góry i co gorsza ku mojemu przerażeniu tamy w nowym obozie. Zakasałem więc rękawy i rozpocząłem w asyście Kofoli poszukiwanie brakujących teł. Dzięki czemu w ciągu 3 godzin uzyskałem stratę 3 godzin, podczas których narysowałbym brakujące tła od nowa. Jedyne co udało mi się odzyskać to płaska tekstura kamieni z mostu i rozpikselowana woda. Pozostałe rzeczy, czyli samą tamę, odtworzenie wody oraz inne elementy, musiałem niestety zaczynać od nowa. Na pierwszy ogień poszła scena z nowego obozu. Musiałem poprawić strukturę kamienia, narysować ponownie tamę oraz odratować wodę, która ostała się jedynie w niskiej rozdzielczości. Następnie dorysowałem szybko pozostałe 2 brakujące tła i późnym wieczorem wróciłem do kolejnych scen animacji. Ścierwojada skopiowałem z odcinka pierwszego. W tym oto momencie stwierdziłem, że na dzisiaj mi wystarczy. Byłem nieco zdemotywowany, challenge mi się walił, a poczucie straconego czasu było dobijające. Zakończyłem więc drugi dzień. W kolejnym dniu musiałem sobie przypomnieć, jak Kochsel właściwie wygląda, bo zupełnie nie mam pamięci do twarzy. Szybkie kolorowanie według standardu, jaki przyjąłem dla stroju cienia, odpowiednie ustawienie krzywych ruchów i pyk, scena gotowa. Kolejna scena była bardziej budżetowa, ale zawierająca odwołanie do questa, który pozwala dostać ścierwojada w remake'u. Musisz truć dupę Kochselowi, aż kolo się wkurzy i powie ci, co masz robić, bylebyś się tylko od niego odpierdolił. Ze względu na to, że był to dzień roboczy, mogłem poświęcić na rysowanie tylko cząstkę wieczoru. Wiedząc, że nie ma sensu się dojeżdżać, przyjąłem porażkę na klatę i postanowiłem odpowiednio podzielić sobie pracę na kolejne dni. A od czego zaczynamy ten super quest? Od szukania jakiegoś zielstwa. Dobrze, że Kochsel to dobry ziomek i zapewnia nam szybki transport do miejsca docelowego. Nie powiem, w tej scenie się już nieco napociłem, zwłaszcza jeśli chodzi o samą animację bezimiennej wirującej kuli, jak również ustawienie odpowiedniej krzywej ruchu, by uzyskać lekki efekt spowolnienia w pierwszej fazie rzutu, tak aby potem płynnie przejść w szybki transfer bez jego do nowego obozu. Render, siku, paciorek i do spania. Co do nowego obozu, to potrzebowaliśmy czegoś miękkiego do lądowania. Tama była idealnym wyborem. Dodatkowym atutem jest bliskość zbiornika wodnego. Ale nurkowanie w poszukiwaniu roślinek może być niebezpieczne i wymaga dobrego przygotowania.
Dobrze, że nowy obóz jest pełen miłych, uczynnych ludzi, którzy chętnie podzielą się wiedzą. Dla przykładu, Homer ratuje dupę protipami, które pozwolą ci nurkować naprawdę długo. Przy czym nie chciało mi się rysować, jak podchodzi do bezimiennego, więc po prostu zamieniłem go w pełzacza. Tak. No nic, pomoc to pomoc. Nie liczy się droga, liczy się cel. Scena wypłynięcia z wody była upierdliwa. Chciałem jak najlepiej odzorować wynurzanie się poszczególnych rzeczy. Musiały być narysowane pod odpowiednim kątem, odpowiednio musiałem zarządzać też transparentnością wody oraz dobrze zanimować wypływanie zielska i Beziego. Plus dodać odpowiednie efekty zniekształcające wodę, by zasymulować falowanie. Taki miks potrafi spowolnić nawet podgląd w niskiej jakości. Kolejny dzień, kolejny krok do przodu. Dobra, zielsko ogarnięta, tło skopiowane z wcześniejszej sceny. Bezi przybywa, by zakończyć kolejnego FedExa. Wybacz, twój ścierwojad jest w innym zamku. No chyba, że przyniesiesz mi trochę skóry. Z racji tego, że projekt i tak się przeciągał, stwierdziłem, że zachowam ducha Gotuka i sprawię, że Bezi pójdzie bardzo na skróty. A jak wiadomo, nie ma nic śmieszniejszego niż dupa i gacie. Niestety, Dandy nie uniknął kradzieży skóry. A że nie mam serca, żeby mu robić jakąś większą krzywdę, wykorzystałem mem, który mnie bardzo śmieszy. Łysy pies. Bardzo śmieszny. Ostatnia rzecz. Musieliśmy poczekać na kolejny dzień, by Kochcel wszystko przygotował. Tak jak wspominałem, nie mieliśmy czasu na czekanie. Hej, ale od czego jest chloroform? Dzięki niemu można było spędzić prawdziwie męską noc w kolonii. Sama animacja nie była jakaś skomplikowana. Każda postać wykonywała po jednym prostym ruchu, tu bardziej postawiłem na ruch kamery oraz zmieniające się oświetlenie. Skoro już świtało, trzeba było narysować szybką pobudkę. Trochę się jednak przy tym zakręciłem, bo nie mogłem uzyskać w miarę płynnego efektu liściowania. W końcu jednak jakoś poszło, Micha mi się cieszyła coraz bardziej, bo powoli przybijaliśmy do brzegu, a Bezi dostał w końcu upragniony gwizdek. Witaj, jestem Jinem z Gufra. Ponownie wykorzystałem ścierwojada. On jest piękny, a ja leniwy. Win-win. Jako że w remake'u po gwizdnięciu ścierwojad pojawia się z dupy, to stwierdziłem, że tu odzoruję to jak najdokładniej. I ścierwojad pojawia się z dupy. Na koniec zostało jedynie wymyślić jakąś puentę. Jestem człowiekiem, który stara się trzymać poziom, więc musiała być ona jak najbardziej bez sensu i odklejona od całości. Postawiłem więc na coś zupełnie różnego od uniwersum Gothic. Stanęło na memie z Forza Horizon, który się w tamtym czasie trochę przewijał w internecie. Na tym etapie miałem już dość do rysowania nowych rzeczy i drugiego ścierwojada przeprowadzającego desant powietrzny postanowiłem ogarnąć tą samą grafiką, tylko wprowadzając ją w ruch obrotowy poprzez transformację. I guess what? Znowu straciłem czas na coś, co dało gówniany efekt. Standardowo, w ułamek chwili poszedłem po prostsze rozwiązanie i uzyskałem dokładnie taki efekt, jaki pierwotnie chciałem. Kolejna lekcja. Ułatwiaj sobie życie, ale rób to z głową. Wisienką na torcie był kochany przez wszystkich Access Violation. Oczywiście w nowym Unrealowym wydaniu, ale jego już ogarnąłem w postprodukcji w DaVinci Resolve. Ostatnia scena ukończona. Choć pokonał mnie własny challenge, byłem zadowolony, że udało mi się zrobić animację, z której byłem całkiem dumny. Kurczę, lubię to robić i cieszę się, że w końcu znalazłem jakieś hobby, w którym się spełniam. Liczę, że doświadczenie nabrane przy tej i kolejnych animacjach pozwoli mi się rozwijać tak, by być niepokonany i nie do rozjebania. No, to chyba by było na tyle. Dzięki, że wytrzymaliście całą tą tyradę. Dajcie znać w komentarzach, jak wam podobała się taka odskocznia od animacji. Będę też wdzięczny za łapki w górę, a jeśli nie subskrybujecie jeszcze kanału, to polecam. Przypominam o tym, że w niedługim czasie ruszam z animowaniem kolejnego odcinka Gotuka, a pierwsze sekundy animacji będziemy tworzyć razem podczas live'a. Co do dokładnej daty dam znać jeszcze w osobnym poście. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia.